Najpierw mocno sypnęło śniegiem, ale po pierwszym szoku życie szybko wróciło na właściwe tory. Co prawda wiewiórki musiały się znacznie bardziej napracować, by wydobyć zgromadzone jesienią zapasy, ukryte teraz pod białym puchem. Ale dzięki doskonałej pamięci przestrzennej i węchowi całkiem dobrze sobie z tym radziły. Podobnie jak spragnione gawrony, które zamiast wody łykały płatki wszechobecnego śniegu, czy dzięcioły wystukujące spod kory smakowite robaczki w formie tak popularnych obecnie mrożonek. A potem w dół poleciały Celsjusze. I to tak dość mocno, wyraźnie poniżej -20, więc zrobiło się zimno. Zszokowane, skulone pod warstwą pierza czaple z utęsknieniem czekały na jakiekolwiek rybki. Kormorany z nadzieją w oczach wyglądały ocieplenia i tylko zaradne dziki, gnane przekazywaną z pokolenia na pokolenie wiedzą kulinarną, hurmem ruszyły ku przydrożnym Łokfru. W takich okolicznościach przyrody mazurskie drogi swoim wyglądem wcale nie odstawały od całokształtu, a pomysł wejścia pod lód, by ogrzać się w mającej 0 stopni wodzie, wyglądał na całkiem sensowny. Po przygotowaniu wyciętej już wcześniej przerębli zabraliśmy się za usuwanie śniegu, tworząc awaryjne znaki wskazujące kierunek do wyjścia. Boguś z Marcinem wzięli się za rozstawianie namiotu, a Igor po wkręceniu śrub lodowych i rozłożeniu lin rozpoczął odprawę. Cóż, nie pozostało nam nic innego, jak przetransportować graty, mimo mrozu w miarę sensownie je sklarować i przebrać się w suchary. A potem w wyznaczonej kolejności albo stanąć na asekuracji, albo wejść do ciemnej, chłodnej wody. Ostatnie przygotowania i w końcu ruszyliśmy. Woda nie rozpieszczała wizuru, ale też nie było jakoś specjalnie źle. Widoczny w górze trójkąt przerębli ze stojącymi na powierzchni osobami był wciąż wyraźny, a potem przesunąłem wzrok w stronę jednolitej powierzchni lodu. Odśnieżone przez nas linie tworzyły piękne, podświetlone figury, przy których tańczyły bąble nie mogącego znaleźć sobie ujścia ku powierzchni powietrza. Iście bajkowa, nierealna sceneria lodowego świata. Ruszyłem powoli za połączonymi liną chłopakami, patrząc jak ich bąble z impetem uderzają o lodową taflę. Zatrzymaliśmy się na chwilę, by Boguś mógł spróbować stanąć głową w dół. Robiło się coraz chłodniej, ale jeszcze nie chciałem wracać. Płynąc pod powierzchnią zacząłem robić trasę pomniejszym z wyrysowanych okręgów. Ale po kilku minutach otaczające mnie Celsjusze wzięły górę, więc ruszyłem ku niewidocznemu z tej odległości otworowi przerębli. Pojawiła się w końcu w formie ciemnego trójkąta. Już najwyższy czas było wracać, bo o ile w człowieka było mi ciepło, to palce i nóg i rąk miałem naprawdę nieźle zmarznięte. A przecież jeszcze trzeba było rozebrać się z gratów, zwinąć obozowisko i przewieźć wszystko do samochodów. No i to wszystko wciąż przy ujemnych temperaturach.